Rachu ciachu. Raz, dwa nagrywamy, bo tu trzeba iść spać dzisiaj wcześniej, a nie zarywać nockę. I znów nic nie będzie, jutro wstanę o 12. Cześć moi drodzy, witam was w kolejnym pysztorialu, jak to nazwałem. Jest to odcinek numer 3. Dzisiaj zajmiemy się podstawami MIDI, podstawowym podłączeniem syntezatora z komputerem, jak skonfigurować i do czego służy zakładka MIDI w programie Ableton Live i szybką różnicą między sterownikami MIDI oraz jak mapować Abletona. Zapraszam. Jak widzicie, naokoło mnie jest troszkę urządzeń, nie jest ich oczywiście jakoś od groma, jest ich kilka, są to różne syntezatory i chciałbym wam teraz pomóc wyjść z problemu. Jeżeli kupicie sobie jakiś sprzęt, macie pudełko fizycznie, ale nie wiecie co, gdzie się wkłada, jaki kabelek, jaki rodzaj, nikt wam o tym nie powiedział i od tego jestem ja. Każdy syntezator ma spełniać dwie zasadnicze funkcje. Jedną funkcją jest to, żeby generować dźwięk, który możecie potem nagrać, który wam sprawi frajdę, a drugą rzeczą jest to, żeby można było nim sterować, czyli żeby odbierał komunikaty, czy to wysyłane z naszego komputera, innego sterownika, tudzież żeby po prostu reagował na nasze ruchy. Więc przechodząc już do samego połączenia, macie swój interfejs audio, kartę dźwiękową, tak? Większość kart już na rynku posiada wbudowany interfejs MIDI, gdzie możecie sobie go rozpoznać po takim oto rodzaju kabelka. Generalnie to jest kabelek MIDI taki standardowy, który znany jest już od kilkudziesięciu lat na rynku każdemu. I teraz, jeżeli macie interfejs audio zaopatrzony w interfejs MIDI, no to jesteście w domu. Jeżeli nie macie natomiast interfejsu audio, który ma również interfejs MIDI, no to musicie sobie poradzić. I na przykład ratuje was taki oto kabelek, gdzie z jednej strony jest USB, z drugiej strony jest MIDI. On, nie wiem ile on kosztował, jakieś 20-25 zł chyba, czy 15 parę ładnych lat temu. Możecie się spokojnie komunikować z syntezatorem, syntezator z waszym komputerem, wszystko działa w obie strony fajnie. Trzeba dodać, że w momencie obecnym większość sprzętów, które zostają wydane w ostatnich latach, łączą się praktycznie po kablu USB. Co to znaczy? Większość starych kabli MIDI, starego standardu została zastąpiona na USB, ponieważ może przesłać więcej danych, robi to szybciej. Jeden kabel USB, który przesyła wam nuty, tempo, zasila maszynę, jednym kablem załatwiacie wszystko co potrzebujecie. I tak MIDI zostało przetransformowane do połączeń przez USB. Są nawet maszyny typu Elektron, który stoi tutaj dzięki wtyczce Overbridge i wysyła dźwięk do komputera, więc to jest super, bo nie macie w ogóle żadnych kabli audio, żadnej plątaniny. Bajka. Co musimy zrobić, żeby podłączyć syntezator do waszego komputera? Po pierwsze, wzięcie kabla audio. Jeżeli to jest syntezator mono, potrzebujecie kabel 1. Jeżeli syntezator ma wyjścia 2, lewo, prawo, jest stereo, potrzebujecie 2 kable, tak zwane duże jacki. Podłączacie wyjście z waszego syntezatora do wejścia w swoim interfejsie, żeby komputer wiedział, że przyjmuje sygnał, a żeby syntezator miał go gdzie wysyłać. Następnie kablem USB lub kablem MIDI również podłączacie go do swojego komputera lub do interfejsu. Jeżeli podłączacie syntezator z wyjściem MIDI, wychodzicie z komputera wyjściem MIDI do wejścia MIDI w waszym syntezatorze. Dlaczego? Żeby na przykład podawać mu nuty. Jedno to sygnał audio przesyłający dźwięk, drugie to sygnał MIDI przesyłający komunikaty, które zmieniają parametry syntezatora. Jeżeli już jesteśmy przy sterownikach MIDI, to chciałbym wam opowiedzieć również o dodatkowych rzeczach. U mnie klawiatur jest kilka, nie mam głównej sterującej, bo używam po prostu mojego Mooga jako głównej klawiatury sterującej do moich projektów. Na czym to polega? Moog ma taką fajną opcję, która się nazywa Local Off i w tym momencie oddzielam tutaj ten moduł, który wytwarza dźwięk, to moduł brzmieniowy, od klawiatury, która służy mi wtedy jako kontroler MIDI. Używam jej globalnie w całym projekcie do obsługi wtyczek, drum racków, wszystko czego chcę. Dopóty nie powiem w Abletonie programowi: słuchaj, trzeba teraz wysłać MIDI z powrotem do Mooga, żeby zaczął grać. I tak to sobie rozwiązałem. Mógłbym mieć również inną klawiaturę sterującą, bo działałaby tak samo. Generalnie na rynku, jak możecie zobaczyć, jest ich od groma. Są różne klawiatury i to waszą sprawą jest, czy chcecie mieć same klawisze, pady, a la fortepian, lepsza jakość, gorsza jakość, plastik, sprężyna. Kwestia ceny, prawda? Ja na przykład używam jeszcze dwóch innych sterowników, które są ciekawe. Jednym jest Novation Launch Control, drugi sterownik, którego używam, to jest iPad i tutaj mam własny layout z aplikacją Touch OSC. Powiem wam,
jak się podłącza, jak się mapuje i jak się tworzy takie fajne, różne gadżety, również później. Tego akurat używam do kontroli syntezatorów i efektów, które do nich przypisałem, żeby po prostu za każdym razem nie latać myszką. Ale jedno pudełko, drugie pudełko i robią te same rzeczy tak naprawdę. Wszystkie służą do kontroli pokrętłami jakichś parametrów. Jedno i to samo, kwestia co preferujecie. To jest fajne, bo działa bez kabli. Można sobie w locie się tym bawić, więc to jest dla mnie super. Otwieramy sobie nasze preferencje w Abletonie. Wchodzimy sobie do zakładki MIDI. Macie 3 podstawowe funkcje: track, sync i remote. Opcją track wysyłacie nuty, wysyłka czy odbieranie. Sync. Sync to nic innego jak tempo projektu, które chcecie wysłać. Macie instrumenty, syntezatory, drum maszyny, które mają w sobie tempo, które można im podać, więc może to być sekwencer, może to być arpeggio. I takie urządzenie musi być poinformowane, w jakim tempie pracujemy. Remote to jest kontrola, wysyłanie parametrów, głównie wszystkie kontrole za pomocą suwaków, knopków. Tak by się to przedstawiało. Pamiętajcie, jeżeli chcecie wysyłać lub odbierać nuty, track, jeżeli chcecie wysyłać lub odbierać tempo, sync, inne parametry, kontrole, remote. Weźmy sobie na przykład Propheta, który mam tu. Chcę go sterować za pomocą klawiatury komputerowej. Więc sobie biorę klawiaturę komputerową. Co potrzebuję zrobić? Potrzebuję stworzyć kanał MIDI, żeby wysyłał nuty i kanał audio, żeby odbierał dźwięk. Klikam prawym w dowolne miejsce. Wybieram MIDI track, tworzę MIDI track i kanał audio tak samo prawym. Pierwsze pole, które sobie otworzycie, tutaj po prawej stronie jest takie I&O, więc generalnie pokazują się inputs lub outputs. Odpalam sobie in and out, MIDI from, all ins, czyli z każdego sterownika, który mam, muszę go zaadresować do Propheta, czyli wybieram z listy output Prophet 6. Kanałów MIDI jest łącznie 16, żeby wszystko można było jakoś uporządkować, że każde urządzenie ma swój kanał i nie będzie się kłóciło ze sobą. Mój Prophet akurat jest ustawiony na kanał numer 2, armuję kanał, czyli klikam czerwoną kropkę. Wysyłam jakieś przykładowe nuty i teraz na kanale audio z listy External In, no bo macie tutaj w wyborze parę wejść, ale External In, czyli źródło z zewnątrz, wybieram swoją listę kanałów, które mam na wejściu. W kanale 9 i 10 mam Prophet 6, odpalam Prophet 6, włączam monitoring, żeby go słyszeć i w tym momencie słyszę już mojego Propheta 6 i mogę nagrywać. I to jest cała mecyja. Wysyłam mu po pierwsze output. Wysyłam mu track i sync. Dlaczego track i sync? Dlatego, że trackiem wysyłam mu nuty, które może potem odgrywać, a synciem wysyłam mu tempo, ponieważ Prophet 6 ma arpeggio, ma sekwencer i chcę, żeby to tempo było zgrane z moim projektem. I teraz uwaga. Oczywiście mamy też alternatywną opcję. Klikam prawy, MIDI track, external instrument. Mamy te same opcje, które miałem wcześniej. MIDI tu, znów wybieram Prophet, channel 2, audio from, kanał 910 akurat dla mnie, klikam na czerwono, zarmowane. W tym momencie mam już sygnał z Propheta. Mapowanie. Robi się to w jeden zasadniczy sposób. Biorę mój sterownik, ja korzystam z biblioteki User, czyli przełączam sobie na moją automapę, którą również mogę stworzyć dzięki specjalnemu edytorowi. Input jest remote włączonym, czyli nie wysyłam nut, nie potrzebuję tempa, potrzebuję remote i potrzebuję kontroli. Dalej w output chcę mieć reakcję podświetlaną również na sterowniku, czyli jakby Wam to prosto od razu wyjaśnić. Sygnał MIDI wychodzi ze sterownika, wchodzi do komputera i daje mu sygnał poprzez input, a program przez output z kolei wraca do niego zwrotnie z sygnałem coś się zmieniło. I czemu mi to służy? Zmapuję sobie dwie proste rzeczy. Wchodzę w prawy górny róg Abletona, w zakładkę MIDI, wszystko podświetla mi się na niebiesko, po prostu klikam na funkcję, która mnie interesuje. Interesuje mnie na przykład włączenie, wyłączenie kanału pod jednym z przycisków oraz zmiana jakiegoś parametru pod pokrętłem i sygnał głośności pod suwakiem. Więc klikam żółty kwadracik 1, czyli włącz, wyłącz kanał. Kliknąłem w programie, przyciskam klawisz na sterowniku. Dalej, głośniej, ciszej, zaznaczam suwak, poruszam sobie suwakiem na sterowniku, spoko, i dalej na przykład lewo, prawo, panorama, chciałbym mieć pod pierwszym pokrętem tutaj. Pyk, lewo, prawo,
przeginam. Jak widzicie, możecie sobie wybrać zakres, jak bardzo lewo, jak bardzo prawo, jak ma być głośno. Tu polecam w głośności sobie po prostu dać do 0 dB, żeby nie przeginać, żebyście zawsze do 0 dobijali faderem. No i dobra, i zmapowane. I teraz jeżeli sobie wyłączę MIDI, pyk, wracam do kolejnego widoku, zobaczcie, że ruszając suwakiem tutaj, również rusza mi się na ekranie. Ruszając pokrętłem mam lewo, prawo, ale co najważniejsze, włączam i wyłączam kanał i zobaczcie, jeżeli wyłączę kanał, przycisk się przestaje świecić, włączę kanał, zapala się. I gdyby nie ta opcja remote na output, która wraca do tego sterownika, to bym nie mógł tego zrobić. I generalnie tyle w temacie. Jeżeli macie drum maszynę na przykład, jeżeli macie problem z tym, że czujecie przesunięcie pomiędzy tempem w programie a maszyną, albo nie startuje wam równo, albo nie trzyma tempa projektu i po prostu wam się nie synchronizuje i sprawia wam przykrość, jeżeli sobie rozwiniecie te opcje MIDI w preferencjach i wejdziecie do opcji Output Sync, czyli wysyłamy tempo na zewnątrz, to zobaczycie, że jest MIDI Clock Sync Delay. I w tym momencie możecie sobie odpowiednio wysterować tą maszynę z metronomem. Polecam ustawić pierwszy krok na maszynie, włączyć metronom i nagrywać. Nagrywać i regulować opóźnienie w górę lub w dół. No i tak. No i dobra, moi drodzy, to wszystko w odcinku numer 3. W odcinku numer 4 mam trochę małą niespodziankę, ponieważ w tym tygodniu na moim całym piętrze przebudowujemy z chłopakami swoje studia, więc jakby ten układ, te kolory i tak dalej, to wszystko się zmieni. Będzie na cacy, na tip-top. Również to nagram i również postaram wam się przekazać po pierwsze, jak budować absorbery i panele w totalnie domowy sposób. Pokażę wam budynek, w którym się znajduję, bo znajdujemy się w budynku Artractive Berlin i jest tutaj 9 pięter i to są tylko piętra dla producentów i zespołów. Mam nadzieję, że ktoś taki koncept w Polsce podłapie. No i tak, dzięki serdeczne. Wchodźcie na moją stronę pyszofficial.com. Zapraszam do lekcji online oczywiście, zapraszam na social media. Kliknijcie dzwoneczek, subskrybujcie i do zobaczenia.